Bliźnięta, w lipcu chcecie dostać jasny przekaz. I ktoś wam może powiedzieć, dobra, spróbuję wam opowiedzieć trochę o tym, co jest względnie łatwe do odczytania i do czego używam powszechnie znanych w danej dziedzinie, w danej grupie narzędzi. Użyję tego, co zna wiele osób, które nawet nie są jakoś szczególnie zaawansowane w danej branży. Tak jak ja tutaj używam talii Rider-Waite-Smith z delikatnie zmienionymi elementami, ale tak 95% jest taka jak absolutnie klasyczna wersja. I macie wrażenie, że mrugacie do kogoś albo ktoś do was mruga, mówiąc, nie wszystko jest dokładnie tak, jak w klasycznej sytuacji. I ten ktoś z jakiegoś powodu wam to przekazuje, trochę do was mruga, ale mówi, dobra, chcecie, to macie, podstawę macie, podstawie możecie się przyjrzeć, możecie wyszukać informacje. Powiem wam, czego szukać, podpowiem wam, jak to znaleźć. Nie zagwarantuję wam, nie zagwarantuję tobie, że wszystkie informacje, które znajdziecie, będą poprawne, bo tych informacji jest dużo odnośnie tych kart, tych elementów, ale może wam to trochę pomóc lepiej zrozumieć. Tutaj mamy odwróconego pustelnika i odwróconą szóstkę kielichów. I oczywiście można szukać informacji na temat tych kart i na temat tego, co się o tych kartach mówi normalnie. Ale i tak najważniejsze jest to, co jest przekazywane intuicyjnie. Ale można sprawdzać, można zaglądać i indywidualnie można trafić na coś, co może coś jeszcze rozjaśnić. Moi drodzy, odwrócony pustelnik, ten, który niesie światło i mądrość, tutaj ten, który się nie stroi specjalnie na co dzień, wychodzi ze swoim światłem, wychodzi z tym, do czego doszedł w swojej przestrzeni izolacji, wychodzi i zmierza w stronę ludzi, którzy byli kiedyś mali, w stronę ludzi, którzy kiedyś dawali sobie prezenty. I ci ludzie w pewnym zakresie nadal są mali, ale już nie dają sobie tych prezentów. To są ludzie, którzy mogli przypominać kiedyś rodzeństwo czy przyjaciół, ale już teraz nie obdarowywują się licznymi podarunkami, które mogły być bardzo piękne, ale nietrwałe. Mógł być czas, kiedy coś między nimi kwitło, ale to kwitnienie jest już przeszłe i z jakiegoś powodu pustelnik postanawia do nich przyjść. I tyle kart
które łatwo znaleźć, i teraz troszeczkę tych trudniejszych, powiedzmy sobie trochę. Pustelnik może powiedzieć, jest coś trudniejszego i o tym wam powiem, i dlatego przychodzi do nich. Przychodzi i mówi: widzicie tę głowę? Widzicie te szpile, które były wsadzane w głowę? Czy te szpile, które wchodziły z różnych kierunków, nadal będą wbijane w tę głowę, czy nie? Pustelnik sugeruje, że należałoby przestać albo spróbować się od tego uwolnić. Wygląda na to, że szpile te wsadzane były przez wiele rąk. Ale te ręce wyglądają bardzo do siebie podobnie. Tak podobnie, że można by było zastanowić się, czy to nie jest zwielokrotniona jedna osoba lub ludzie, którzy są związani z sobą blisko, tak blisko, że są jakby podobni, i pustelnik może się zastanawiać, czy powiedzieć o tym, jak blisko ci ludzie są związani i w jaki sposób. I pustelnik wam tego nie powie. Pustelnik może powiedzieć: zastanówcie się sami. I jakie będą się wiązały emocje w związku z tym? Dlaczego mnie to nie dziwi? Ktoś może powiedzieć. Dlaczego mnie to nie dziwi, że ktoś jest wrogi, mściwy i złośliwy, chce roztrzaskiwać serca i jest nienawistny? Ja nie mówię kto, ale ta energia, ta uczuciowość gdzieś tu jest. I warto mieć świadomość, że ona jest gdzieś tu blisko. Jaka rada dla was w tym wszystkim? Mam poczucie, że nie wszystkim można coś poradzić w tej sytuacji. Jakbyście musieli decydować trochę na ślepo i sami. Ale część z was może spróbować poradzić sobie z tym wszystkim z pomocą pazia kielichów. Z pomocą kogoś, kto nie jest zauroczony jak ktoś bardzo młody, i nie kieruje się tylko uczuciem. Tylko uczuciem nie. To jest ktoś, kto może powiedzieć: jasne, a świnie latają. No nie, świnie nie latają. Czego unikać? Unikajcie kogoś, kto zdaje się nie mieć jakichkolwiek atrybutów cesarzowej. Atrybuty cesarzowej, jakie mogą być? Atrybuty cesarzowej są takie
że można zrobić taki zbiór łączący cechy różnych królowych. Mamy królową kielichów, buław, mieczy, denarów. Jeżeli ktoś nie potrafi zaopiekować się sprawami uczuciowymi, nie za bardzo umie zająć się sprawami materialnymi, sprawy związane z komunikacją i umysłem to nie jest coś, czym może się zająć, żeby było może bezpieczniej. Ktoś, kto nie bardzo może zaopiekować się działaniem. Ktoś, kto nie trzyma żadnego godła. Ktoś, kto nie siedzi. Ktoś, kto nie ma skrzydeł. Jest tu dużo jakiegoś braku. To może być ktoś, kto może mieć dużo braku. I to jest ktoś, o kim czasem nie wiadomo jak powiedzieć, ze względu na to, czego nie ma. I to może być też ktoś, kto postrzega świat przez pryzmat braku. To na pewno nie jest optymistka. Ale ostrożnie, bo to nie chodzi o to, że jeżeli ktoś jest trochę pesymistyczny albo racjonalistyczny, to musi być ta osoba. Tutaj radzę być ostrożnym. Można sobie nawet zrobić jakąś taką listę i podkreślać: jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. Bądźcie z tym ostrożni. To jest taka rada, którą ktoś może wam powiedzieć. Potraktujcie to luźno, ale to może być powiedziane w ten sposób z powodu jakichś obaw niejasnych. Może nie chce się do końca jasno wyrazić. Ale pamiętajcie, to jest przekaz tarota, więc intuicyjny. Zrobicie z tym, co chcecie. Tak. Są tu rzeczy, które wychodzą i wyłażą na światło dzienne, niezależnie od tego, czy ktoś chce, czy nie. Różne tajemnice były ukrywane, ale sądzę, że one były gdzieś zabierane, trzymane przez kogoś i coś tu wyłazi. I dotyczy to ludzi, którzy mogli razem ze sobą pić. Albo być na herbatce, albo na czymś innym. Być w bliższej relacji. Chciałabym coś optymistycznego wam na koniec wyciągnąć. Na co możecie czekać? Możecie czekać na to, że zobaczycie kogoś, o kim możecie powiedzieć król pentakli. Możecie czekać na tego kogoś wielokrotnie. Ten król pentakli to nie jest
Nie wiadomo, czy to jest osoba młoda, czy nie młoda, bo niby ma brodę siwą. Nie mówię, że koniecznie musi mieć siwą brodę, to może być symbol. Ale twarz wygląda młodo i jest w tej twarzy uśmiech i można znaleźć radość i można zobaczyć stabilność w siedzeniu na swoim stanowisku. Ten ktoś może mieć przy sobie kogoś, kto jest wierny. Mówi się czasem, że ktoś jest wierny jak pies. Ktoś taki może mieć przy sobie psa, ktoś taki może mieć kogoś, kto może nie zawsze wszystko rozumie, nie rozumie zawsze słów, ale rozumie emocje. I to jest ktoś, kto stabilnie siedzi z czymś konkretnym. Będą też tacy, którzy mogą siedzieć na tle regałów. Po prostu w swetrze na przykład i w dżinsach na przykład. Raczej nie. No, raczej tutaj nie w garniturze. I kogoś takiego możecie wyglądać. To jest król pentakli, moi drodzy. Ale ten król pentakli, pomimo że ma różne rzeczy bardzo konkretne i może nimi zarządzać, rzeczy wartościowe, coś wartościowego ma, to pokazuje tylko jedno wartościowe i nie sprawia wrażenia króla. Nie sprawia wrażenia osoby, która może z tą materią coś zrobić, ale to jest ktoś, kto na pewno może. Może. Zapraszam do subskrybowania, polubiania, oglądania, dzielenia się i do wspierania na supli. Jest w opisie. Królowie denarów. Ja wiem, że wy tam moglibyście, jakbyście chcieli. Choć ja akurat nie jestem bliźniaczką słoneczną, księżycową czy ascendentalną. Więc no ja nie muszę tutaj na to czekać wedle tego czytania. Ale to jest bardzo pozytywna postać. Bardzo pozytywna. Tego kogoś nie trzeba się bać, jeżeli ktoś się trzyma swoich wartości. I to nie są jakieś wykręcone wartości.